Szanowni Państwo, w tej części cyklu testów bitów bezpośrednie porównanie bitów udarowych Parkside i Parkside Performance. Zapraszam na film. Oba zestawy bitów udarowych miałem okazję już prezentować na moim kanale, dlatego w tym materiale przypomnę tylko najważniejsze cechy i skupię się na testach trzech typów końcówek. Zestaw bitów udarowych Parkside zamknięty jest w organizerze o wymiarach 165x105 na 50 mm. Zamykany na zasuwkę. Organizer jest dosyć dobrze pokryty szarym ogumowaniem. W środku mieści po jednej stronie dłuższe bity, a po drugiej rząd krótkich końcówek oraz pudełko na przechowywanie bitów luzem. Chociaż rzędy bitów można wyciągać, to możliwość przeorganizowania zawartości jest mocno ograniczona. Można tylko zamienić miejscami rzędy długich bitów, dolny z górnym, ewentualnie przełożyć analogiczne rzędy z drugiego zestawu. W miejsce krótkich bitów nie wstawimy przeźroczystego pudełka, a w miejsce pudełka nie da się zablokować rzędu krótkich bitów. Organizer bitów Parkside Performance jest znacznie mniejszy. Mierzy 125x95x35 mm. Z wierzchu ma przeźroczystą szybkę, która umożliwia łatwe i szybkie zorientowanie się odnośnie zawartości zestawu. Dodatkowo każda pozycja jest opisana numerem i symbolem grotu. Umożliwia to łatwiejsze wybieranie potrzebnej końcówki. Ramka wokół szybki jest ogumowana, jednak sam spód organizera już nie. Na uwagę zasługuje jednak znajdujący się po tej stronie obracalny klips, który umożliwia wsunięcie zestawu za pasek lub zawieszenie go na haczyku. Zestawy Parkside Performance zawierają jednak jedynie krótkie 25 mm bity. Większy organizer przy mniej licznej zawartości zestawu powoduje, że po bity Parkside sięga się wygodnie, nawet w rękawiczkach roboczych. W przypadku Parkside Performance nie jest to bardzo komfortowe, ale odstępy, w odróżnieniu np. do bardzo podobnego zestawu Dexter Pro, są na tyle duże, że da się jednak bez dużo większych problemów wybrać właściwą końcówkę. Spójrzmy na same końcówki. W przypadku bitów udarowych Parkside są one wykonane ze stali S2 i pokryte warstwą oksydacyjną. Do niej miałem już jednak sporo zastrzeżeń. Z kolei w przypadku bitów Parkside Performance producent nie wskazuje, jakich materiałów użył, chociaż nie spodziewałbym się zastosowania gorszej stali, a złota powłoka mogłaby wskazywać na wykonanie wierzchniej warstwy, podobnie jak w przypadku bitów Dexter Pro czy Makita, z azotków tytanu. Same groty w przypadku końcówek PH i PZ są dodatkowo ryflowane na powierzchni, co w teorii miałoby zwiększyć tarcie i zmniejszyć zjawisko wyślizgiwania się bitów z gniazda wkrętu. Parkside zarówno w zwykłych bitach, jak i w serii Performance konsekwentnie stosuje jednolite kodowanie typów grotów za pomocą koszulek. Końcówki PH oznaczone są czerwonym kolorem, PZ niebieskim, a torksy żółty. Na chwytach również znajdujemy informacje o typach końcówek, ale o ile w wariancie Performance jest ona czytelna, to w przypadku zwykłego Parkside ledwo można się jej dopatrzyć. I jeszcze spójrzmy na groty z bliska pod mikroskopem. Przejdźmy teraz do testów. Sprawdzeniu podlegają bity z grotami PH2, PZ2 i Torx25, którymi wkręcam po 100 odpowiednich wkrętów w kantówkę sosnową o grubości 70 mm. Stopień zużycia grotów prezentuję po każdych 10 wkrętach pod mikroskopem. Proces wkręcania, jak i rezultaty prezentuję równolegle dla bitów Parkside po lewej i Parkside Performance po prawej. Przejdźmy zatem do eksperymentu.
Co nie jest zdziwieniem, bity PH2 ulegają dosyć znacznemu zużyciu. Wizualnie oceniając, gorzej wypada Parkside Performance. Zużycie grotu jest bardzo duże i pomijam już tutaj zdarcie wierzchniej powłoki i zmiażdżenie karbów. Jednak zwykły Parkside udarowy również nie zachwyca. Bity PZ2 wypadają lepiej niż PH2, choć nie rewelacyjnie. Nawet biorąc poprawkę na to, że wkręcanie odbywa się z wykorzystaniem zakrętarki. Tutaj zniszczenia są na poziomie, którego można było się spodziewać, a wyniki tym razem bardzo porównywalne, choć moim zdaniem minimalnie lepiej wypada Parkside Performance. Na koniec groty typu Torx.
Groty Torx naturalnie radzą sobie najlepiej, zwłaszcza gdy używamy zakrętarki. Zniszczenia nie są duże i nie odbiegają od tego, czego należało oczekiwać. Sprawdźmy zatem spasowanie bitów z łbami wkrętów po testach. Parkside i Parkside Performance nie były zdecydowanie liderami pod tym względem przed testami i przyznam, że było to czuć w trakcie wkręcania. Również po testach bity nie wypadają rewelacyjnie, ale też należy zaznaczyć, że nie nastąpiła jakaś znaczna zmiana. Podsumowując, ani bity Parkside, ani Parkside Performance nie są rewelacyjnymi końcówkami. Oferują dokładnie tyle, ile można się spodziewać po cenie. Co dla mnie ciut zaskakujące, w bezpośrednim porównaniu tej dwójki nie powiedziałbym, że wersja Performance jest lepsza. A jeśli oceniać cały zestaw, to choć z jednej strony Parkside Performance zamknięte są w zgrabniejszym opakowaniu, to oferują jedynie krótkie końcówki, które do zakrętarki trzeba mocować z wykorzystaniem adaptera. A jak dokładnie wypadły te dwa zestawy bitów na tle pozostałych testowanych? Omówię to w materiale podsumowującym cały cykl.